Wyłącz to. Co robisz? Mówiłam, że już dosyć oglądania. Oddawaj to! Miałeś odrobić lekcję. Nie, idiotko. Co powiedziałeś? To jest malkaczo. Natychmiast przeproś matkę, słyszysz? Ale nie w ten sposób. Dziś w odcinku mężczyzna przynosi do lombardu butlę z gazem niewiadomego pochodzenia. Szpona, ale takich rzeczy przykro nie przyjmujemy. Z kobutli jest kilka... Jest, co pan robi, człowiek? Prawda, żeby nas pan nie A tam wysadził. zaraz tam wysadził. Rodzice nie radzą sobie z wychowaniem własnego syna. Głupia jesteś. Miłosz! Wal się! Miłosz, nie ma telewizora i nie będzie. Mariusz wykazuje się dobrym podejściem do dzieci. Proszę chwilę poczekać. Mam pewien pomysł. Policja interweniuje w sprawie rodzinnej awantury. Powiedz mi, co ten pan z tobą robił? Nie no, ale co to jest za pytanie? Po prostu ustalamy fakty. A coś tu proszę panią najwyraźniej nie gra. Kazimierz ponownie udaje się do córki Ziutka i Grażyny. Pan Sławek dał to pani rodzicom, Ale po co? no, żeby ich przekupić. No ale jak pani widzi, nie wzięli. Angelika otworzyła lombard w towarzystwie Kaśki. Przyjaciółka miała nadzieję odzyskać zastawiony dawno temu naszyjnik, na który wygasła już umowa zastawu. Ale ty się nieźle dzisiaj rano zerwałaś. No, Jak nie wiesz. ty, Kaśka. Kawy potrzebuję. Kawę, to zaraz będziemy robić. No to dawaj. No już. Co tam? Słuchaj, nie uwierzysz. Ja to myślałam, że w ogóle wszystko pozamiatane, nie? Ale słuchaj, odezwał się do mnie Kubuś, no i co? Lecę na randkę. No i wiesz, ja tak pomyślałam, że no głupio by było, jakbym nie miała tego prezentu od niego, co? Kaśka, kombinujesz jak koń pod górę. Kombinuję. To lepiej powiedz, jak tam Czaruś, czy rumbę już umiecie? Taniec miłości, co? Jest na wyjeździe. Tak? A gdzie? Nie wiem. No gdzieś. No ale jak to gdzieś? No, co, nie powiedział ci gdzie? Dzwoniłam rano, ale nie mógł rozmawiać. No, to już wszystko jasne. A co masz na myśli? No, że to już początek końca, kochana. Kaśka, nie kracz. To ten? Tak, dzięki. No co, nie kracz, Angela, no przyciągnęłaś go. Za długo trzymałaś na dystans, jak to ty, no i... To sobie spokój, tacy są faceci, nie wiesz? O, jest, fajnie. Cześć. Dzięki. Cześć, Kasia. O, cześć, cześć. Co słychać? O, spoko wszystko. Przyszłam łańcuszek odebrać, swój, który kiedyś u was zostawiłam. Widzę. No i ciesz się, że jeszcze jest. No cieszę, wiadomo. Dobra, słuchajcie, bo ja już uciekać muszę, także dziękuję. Pa. Kaśka, a kasa? O jest, sorry. Zakręcona jestem dzisiaj. Proszę. Dzięki, pa. Cześć. Dzień dobry. Kaśka mnie wkurzyła. To, że ona miała takie doświadczenia z facetami, to nie znaczyło, że u mnie będzie tak samo. Wydawało mi się, że Cezary różni się od innych facetów. No ale w sumie, jakie ja miałam doświadczenie? Dla pana jedna umowa. To jest dla mnie. I 200 zł. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. No i co tam u Kasi słychać? A co, ciągle cię kręci, nie? Ja no wiesz, jest bardzo atrakcyjna, ale tak pytam z ciekawości. No Kaśka jak to Kaśka. Zalicza nowych facetów, a później jest nieszczęśliwa. Ja pani pomogę. Dziękuję. Zapraszamy.
Dobrze, że mieszkam za rogiem. Ledwo go doniosłam. A nie mogła pani wysłać męża? Ciągle jeździ, jest przedstawicielem handlowym. Bycie handlowcem to ciężka robota. Nieraz z dala od domu. A ta kobieta pewnie musiała przejąć sporo obowiązków męża. Dobra. Wygląda na to, że z telewizorem jest wszystko w porządku. A pani chce sprzedać czy zastawić? Tylko zostawić. Dobra, to poproszę dowód osobisty. To tylko tymczasowe rozwiązanie. Jak to z zastawami? Ale tutaj nie chodzi tylko o pieniądze. Ja po prostu nie chcę, żeby mój syn oglądał telewizję. To są inne sposoby. Może i są. No ale zastawienie telewizora jest najskuteczniejszym sposobem. No właśnie. No wie pani, teraz to dzieci zamiast sport to tylko są uzależnione od telewizora, od komputerów. Siedzą, grają, oglądają. XXI wiek. No. Za naszych czasów to było inaczej. Właśnie, za naszych czasów. Dobrze, mogę pani dać za telewizor 700 zł. Dobrze. Dobrze? Tak, to w takim razie proszę sprawdzić, czy tu wszystko się zgadza. I podpisać tu i tu. Tak. 700 zł. I to dla pani. To dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Niektórzy rodzice dają sobie wejść na głowę. Można przecież po prostu ograniczyć dzieciom dostęp do telewizji, a nie przynosić sprzęt do lombardu. Świadomi ludzie zrezygnowali z własnej rozrywki, żeby chronić dziecko. I na pewno nic nie stracili. Ja sam też nie mam telewizora. Agnieszka pod nieobecność swojego męża Tadeusza oprowadzała po mieszkaniu tajemniczego mężczyznę. Zostaw torbę, butów nie musisz zdejmować. Tam jest salon, nasza sypialnia, pokój Miłosza, kuchnia. Z lodówki bierz co chcesz, a zaliczka, przelicz. Dzięki. Już wróciłeś? Nie było WF-u. Cześć. A co pan tu robi? Pan Igor będzie z nami mieszkał jakiś czas. A co, mama ci nie mówiła? Mówiłam, ale Miłosz oczywiście nie uwierzył. I tak ci nie będę słuchał. Miłosz. No widzisz? Miłosz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomógłbyś pana, nie tak tam stoisz. Proszę pana, ale takich rzeczy przykro mi nie przyjmujemy. Z kobutli jest kilka... Jest... Co pan robi? Człowieku! Rano, żeby nas pan nie A tam wysadził. zaraz tam wysadził. Najlepiej niech pan z tym wyjdzie. Ale ja chciałem tu sprzedać. Powiedziałem panu, że takich rzeczy nie No przyjmujemy. dlaczego? Bo butla może nie być szczelna. Ale to chyba można sprawdzić. Ale jak? No nie wiem, na pewno są sposoby. No to chyba pan powinien najlepiej wiedzieć. A skąd pan ją ma? Z garażu porządek robiłem. Na co w niej jest? Jaki gaz? Zwykły. Jaki tam ma być? No nie wiem, tlen, propan-butan, nie wiem, azot, wodór. Możemy sprawdzić. Ale co? Nie, pan zwariował? Co pan robi? No, nie, No sprawdzam! pan oszalał chyba. No. Chciałem jak najszybciej pozbyć się tego dziwaka. Nie wiadomo, co było w tej butli. Jeszcze by nas potruł albo wysadził w powietrze. Gdzie on jest? Kto? No telewizor. Za dużo oglądałeś. Chcę go z powrotem. Prosiłam cię, żebyś ograniczył telewizor i komputer. Bo ty mi zawsze robisz na złość. Ja to robię dla twojego zdrowia. Głupia jesteś. Miłosz! Wal się. Miłosz, nie ma telewizora i nie będzie. Miłosz! Zniszczyłeś ją. No i co z tego? I tak nie ma jak grać, więc po co mi? Rzeczy posprząta Miłosz. Nie będziesz mi rozkazywał, nie jesteś moim ojcem. No tak jak pan powiedział, niech pan zrobi porządek z tą butlą. Ale pustą pan przyjmiesz. Powiedziałem, przyjmę, ale niech pan nie spuszcza tego gazu tutaj, na litość boską. No. Czemu niby? Bo to jest niebezpieczne, to się robi w jakichś zakładach. Panie, coś pan. W każdym razie, no nie wiem, niech pan idzie na łąkę, ale nie tu przed lombardem. Jak ja stąd pójdę z nią, to ja już nie wrócę i pan nie zarobisz. Przeżyję.
A wie pan co? Najlepiej to niech pan odda ją właścicielowi. Zdaje się, nie jest pańska. Złodziej! Panie Mariuszu, pan go trzyma! Trzyma go pan! Trzymam. No, jest! Pańska? Moja kochana! No, facet, który przyniósł butlę, okazał się złodziejem. Miałem dobre przeczucie. No, trzeba zawsze uważać, z kim się robi biznesy, szczególnie w naszej branży. Miłosz, odłóż to. Zaraz. Miłosz, zjedz kanapki. Nie chcę. Miłosz, zrobiłam ci twoje ulubione. A poza tym musisz odrobić lekcję. Tylko przejdę poziom. Miłosz, twój czas już minął. Zostaw! Miłosz, zrób coś, ja już nie mam siły. O, jest już pan, witam. On cały czas gra. Dzień dobry. Zjedz kanapki, odrób lekcję. Nie chcę. Zechcesz zaraz. Nie tak. Nie tak. Chciałbym porozmawiać z Miłoszem, Dobrze, proszę. ale sam. Proszę, żebyście wyszli. Dobrze, proszę. No i tyle zostało z mojego performersu. Performance'u? No, branża artystyczna. Ale wszystko kaput. A co? Nie było widowni. Była. No to co się stało? Przywalili mi mandat. Za co? No, za działalność zarobkową bez zezwolenia, bez firmy, bez... i tak dalej. Nie odprowadzał pan podatku. Podatek to jest kaganiec nakładany na sztukę. No ale jakieś pieniądze pan zarabiał. Grosze, no. A przywalili mi 500 mandatu. A i jeszcze ten właściciel garażu kazał mi się wynosić i wystawił cały mój sprzęt na zewnątrz. A to tak można? Jak nie ma umowy, to wszystko można. Czyli sam pan jest sobie winien. No a potem tacy złomiarze, o, jak ten, co tutaj był, to wszystko mi rozkradli. No i co pan zamierza? Nie wiem, jeszcze. Na razie to muszę tam wrócić i ratować, co się tylko da. No. Niech pan leci. No. A zaraz, a może wy weźmiecie w zastaw te butle? Każdy grosz się przyda, no nie będę musiał dźwigać. Niestety nie możemy. No błagam, no. No, na mandat potrzebuję, no. 5 stówek. No ja przysięgam, wykupię. A co jest w tej butli? Nic groźnego, no. Hel. Hel? No ale butla nie jest tyle warta. Mogę panu dać za nią 100. 100, no ja wiedziałem, że jak zaproponuję sumę, to wydacie ćwierć z tego. No. Ja nie mogę dać więcej, niż sami będziemy w stanie za to dostać. Panie Mariuszu, no, to przecież nie chodzi o interesy. No ma pan przed sobą człowieka w potrzebie. No jak zawsze. Bierze pan? No, biorę. Nie powinniśmy w ogóle przyjmować tej butli. Wzięliśmy ją w zastaw, bo to stały klient. Poszliśmy mu na rękę, a on jeszcze narzekał. Metody wychowawcze zatrudnionego psychologa zdawały się przynosić skutek odwrotny do zamierzonego. Miłosz. Nie będę Miłosz. sprzątał. Miłosz. Nie będę Trzeba to posprzątać. Miłosz. Trzeba to posprzątać. Zostaw mnie, Ale miłość. odszep się. Trzeba- Mamo, ratuj! Ale nie, rodzice ci nie pomogą. Trzeba to posprzątać. Miłosz. Nie, ja nie wytrzymam. Nie można ustąpić teraz, tak? A jak to się jakoś na nim odbije? Facet ma doświadczenie, wie co robi, tak? To jest moja wina. Przestań, zostawiłem cię z tym samą. Nie, już nie mogę. Dobrze, chodźmy na spacer. Nie, nie dam rady. Dasz radę, przecież on nic mu nie zrobi, tak?
Angelika, robiąc porządki w papierach, natrafiła na niespodziewane znalezisko. Mariusz? Co tam? Mariusz, a co to za pieniądze i dlaczego nie są w kasetce? A to są chyba pieniądze, które przyniósł Ziutek od Sławomira. Faktycznie. No, prosi, żeby Kazimierz oddał to Sławomirowi. Sławomir i Oliwia zachowali się okropnie. To prawda. No, chociaż z drugiej strony to rozumiem Oliwię. Poważnie? No tak. Sama mam rodziców, którzy pili. Zresztą dalej piją. No ale gdyby przyszli i chcieli się ze mną pogodzić, to nie zbywałabym ich pieniędzmi. Gdybym je miała. Swoją drogą, ciekawe, co tam się wydarzyło. No jak to, co nie znasz Ziutka? Picie. No tak, ale wiesz, Ziutek po wódzie jest nieszkodliwy. Ale nie wiesz, jak było kiedyś. Ich córka na pewno nie miała łatwo. Pewnie tak. Schowasz? Zadzwoniłem do szefa, żeby przypomnieć mu o tych pieniądzach. Nie chciałem, żeby leżały niezabezpieczone w lombardzie. Agnieszka i Tadeusz byli zaskoczeni niespodziewaną wizytą policjantów. Sąsiedzi was wezwali? Skarżą się, że po raz kolejny dochodzi tutaj do awantur. Chcielibyśmy porozmawiać z dzieckiem. Wszystko w porządku? No właśnie przyszliśmy to ustalić, a pan kim jest? To jest psycholog dziecięcy. A gdzie jest dziecko? A tam w środku. Ale spokojnie, nic złego się nie dzieje. Ja zapewniam państwa, że naszemu dziecku nie dzieje się żadna krzywda. My po prostu mamy kłopoty wychowawcze i dlatego zatrudniliśmy pana. Jako niańkę? Igor Czajka. Ekspert od spraw wychowania. Obserwuję rodziny i doradzam. No ale co to w ogóle za pomysły? Rodzice to już za mało? No niestety od jakiegoś czasu to już nie wystarcza. No stąd te hałasy. Chcielibyśmy porozmawiać z małym, dobrze? Ale co, chcecie go przesłuchać? Na razie to będzie tylko rozmowa. Klientka, która przyszła do lombardu, nie potrafiła uspokoić płaczącego dziecka. Tysiu, muszę to sprzedać. Może się zaraz uspokoi. Nie sądzę. Niestety chyba nic z transakcji. Proszę chwilę poczekać. Mam pewien pomysł. Kobieta pozbywała się sprzętów dla niemowlaka. No, najwidoczniej nie planowała kolejnej ciąży. A ja miałem pomysł, jak jej trochę ulżyć. No i co tak płaczemy, co? Halo, halo, to Mariusz. Hej, widzisz mnie? Czy może pani chce kupić jakiś wózek? Tak? Mamy na zapleczu parę wózków. Chwileczkę. Jest Bobas? Nie ma Bobasa. Jest Bobas? Nie ma Bobasa. Kto by pomyślał, że Mariusz ma takie fajne podejście do dzieci? Kiedyś na pewno będzie świetnym ojcem. Wezwani przez sąsiadów policjanci byli zaniepokojeni bałaganem panującym w mieszkaniu. Nie bój się, przyszliśmy tylko porozmawiać. Czy ktoś chciał ci zrobić krzywdę? Ten pan mnie bije i nie pozwala nic robić. Miłosz, co ty wymyślasz? Spokojnie. Jak mówi? Ale on zmyśla. Nie wiesz, jak było, bo mnie z nim tu zamknęłaś. Czy zamknięcie dziecka to miała być kara? Powiedz mi, co ten pan z tobą robił? Nie no, ale co to jest za pytanie? Po prostu ustalamy fakty. Bo coś tu, proszę panią, najwyraźniej nie gra. A czy rodzice też ciebie biją? Nie. Boże, co za wstyd. Angelika i Mariusz wygłupiali się w lombardzie, wdychając hel z butli zastawionej przez Hofera. Wiewiórki atakują, gdzie są moje orzeszki? Pan Kazimierz zjadł. Mariusz,
Jak to właściwie działa? No, chodzi o gęstość gazu. Dźwięk się inaczej rozchodzi. No. A to jest zdrowe? No bo wiesz, no to w sumie nie jest tlen. Hel to jest gaz szlachetny. Nie możesz się tym zatruć. A, No. Ale ty jesteś mądry. Dzień dobry, szefie. A co mam tak wesoło? No wiesz, Co? Co to jest? Hel klient zastawił. Hofer. No. Ale już porządkujemy wszystko. Przyjechałem po te pieniądze tego Sławomira. Tak, rzeczywiście zapomnieliśmy o tym. Ale ja nie zapomniałem. Chcę oddać kasę temu gościowi, ale nie odbiera ode mnie telefonów, no. A jechać do niego to kawał drogi. No tak, no może lepiej przekazem pocztowym czy kurierem? No wiesz, osobiście lepiej, bo i można pogadać. No a tak. to chcesz wjechać tak daleko? Pojechałbym wcześniej, tylko nie było czasu. Jasne. Tylko muszę najpierw zajrzeć do Ziutka i Grażyny, bo ich tutaj u nas dawno już nie było, nie? No tak. Słusznie. No dobra. Gdzie te pieniądze są? Dawaj je, Mariusz. Bałem się, że sytuacja z Oliwią i z Sławomirem przytłoczyła Ziutka i Grażynę. Ale miałem nadzieję, że jeszcze pogodzą się z córką. Policjanci kończyli interwencję w mieszkaniu, ale chcieli jeszcze porozmawiać z psychologiem. Dobrze. Pójdzie pan z nami. Nie, wykluczam. Ale pan Igor nie zrobił nic złego. To się okaże po przesłuchaniu. Ale spokojnie, pojadę z państwem i wszystko się wyjaśni. Na pewno? Tak. Wezmę tylko swoje dokumenty i materiały pomocnicze. Dobrze, tylko szybciutko. Dokończcie z synem sprzątanie, tylko nie wyręczajcie go. I spokojnie, wszystko się wyjaśni. Zgodnie z zapowiedzią Kazimierz odwiedził Grażynę i Ziutka w ich mieszkaniu. Dzień dobry. O, pan Kazimierz! Przepraszam bardzo, ale ja taka jestem trochę w szlafroku, nieprzygotowana na gości. To ja przepraszam za najście. Ale proszę, panie Kazimierzu, czy coś się stało? Może coś z Ziutkiem? Nie, no tak wpadłem zapytać, jak sobie państwo radzicie. Proszę sobie usiąść, proszę, bo tu tak trochę bałaganu jest. Proszę. Dziękuję. To miło z pana strony, że pan nas odwiedził. Wszystko w porządku? Szczerze mówiąc, to nie bardzo. Nie bardzo? A co z Ziutkiem? No właśnie go nie ma. Załamał się. Boję się, że znowu poszedł w cuk. A, to strasznie mi przykro z tego powodu. No. No bywało lepiej, kiedy nic nie wiedzieliśmy o naszej córce. Pani Grażynko, niech pani tak nie mówi. Popełnialiśmy błędy przez lata, ale przecież każdy zasługuje na drugą szansę. No pewnie. Trzeba było jakoś pomóc Grażynie i Ziutkowi. Rozumiałem ich. Przecież sam jestem ojcem. Postanowiłem jeszcze raz porozmawiać z ich córką i jej mężem. Ojciec Miłosza, Tadeusz, chciał się dowiedzieć, dlaczego chłopiec fałszywie oskarżył Igora wobec policjantów. Igor może mieć przez ciebie poważne problemy. Igor jest głupi i dobrze mu tak. Wszyscy są głupi, tylko ty jeden jesteś mądry, tak? Tak. Nie wytrzymam. Dlaczego ty nam to robisz? Następnego dnia psycholog wrócił do mieszkania rodziców Miłosza, by kontynuować pracę i terapię dziecka. Proszę. Okej, dzięki. Strasznie mi głupio. A nic się nie stało. Szybko cię wypuścili. Nie zostałem zatrzymany. Złożyłem wyjaśnienia i wróciłem do domu. A dlaczego nie do nas? Nie chciałem robić zamieszania. No a jak się wytłumaczyłeś? Pokazałem nagrania wideo. Jakie nagrania? Pomocnicze, wszystko rejestruję. Ale po co?
No dla własnego bezpieczeństwa i szkoleniowo dla rodziców. No tak, ale mogłeś nas uprzedzić. Nie chciałem wszystkiego ujawniać przy dziecku. Poza tym wtedy Miłosz nie zachowywałby się naturalnie, wy zresztą też nie. No tak, ale są różne sytuacje intymne i trzeba było nas uprzedzić. Nie bylibyście sobą. A poza tym nagrania wideo umożliwia mi zgoda, którą wyraziliście podpisując umowę. Tak. No nie przejmuj się, przecież nie pokażę nagrań obcym. Wszystko usunę zaraz po zleceniu. No dobrze. To może się napijesz herbaty? Z chęcią. Angelika kończyła obsługiwać klienta. Mariusz chciał podtrzymać dobry nastrój w Lombardzie. I to dla pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I zapraszam po odbiór zestawu. Angela, gotowa? I co, będziemy się bawić? No, a czemu nie? Czekaj. Dzień dobry. Przyszedłem wykupić butlę. No, zapraszamy, tak. Ja ciężko pracowałem, żeby wykupić butlę, a wy zabawiacie się moim zestawem. Przepraszam, butla jest prawie pełna. Nie, ja nie zapłacę prowizji. Zużywacie gaz, wszystko jest na monitoringu. Dobrze, niech będzie. No, każdy grosz się liczy, no, to na nowy biznes. Balony? Balony. W kształcie zwierząt. No, będę sprzedawał balony na ulicy albo na festynie. No. Dzieci kochają balony, no. No, a taki balon potrafi kosztować nawet 3 dychy. Poważnie? W kształcie zwierząt? No. Balon? No, to zaraz napełnię i będę miał pieniądze na mandaty. A co, tutaj? No, tutaj. No i fajnie. No dobrze. Hofer znów zmienił branżę i przez parę kolejnych dni handlował balonikami z helem. Ale znów dostał mandat od Straży Miejskiej. Miłosz wrócił ze szkoły. Był przekonany, że raz na zawsze pozbył się psychologa, którego zatrudnili jego rodzice. Cześć. Co tu robisz? Spisałem wszystkie przedmioty, które zniszczyłeś. Wyliczyłem, ile kosztują. Po co? Musisz pokryć straty. Nic nie muszę. Mamo, tato! Ich nie ma. Gdzie są? Zaraz wrócą. Chcesz zobaczyć listę? Nie, nie będę płacić, oni to powiedzą. Umówiliśmy się, że będzie inaczej. Potwierdzą, jak przyjdą. Nie! Przykro mi, ale to się nazywa odpowiedzialność. W życiu ponosi się konsekwencje za swoje czyny, a przedmioty są warte 600 zł. Nie mam kasy. Ale masz inne przedmioty. I co z tego? Możesz je zastawić, sprzedać i będą pieniądze. Nic nie dam. Przykro mi, ale będziesz musiał. Agnieszka przyszła do Lombardu zgodnie z zaleceniami psychologa. Witamy. Dzień dobry. Przyszła pani po telewizor? Przyszłam zastawić rzeczy syna. Zgrała pani kontakty? Tak, ja mam taki zapasowy telefon. Dobrze. Angela, Tak. Klientka nie radziła sobie z synem. Sama miałam problemy z Marysią, ale nie wyobrażam sobie, żebym musiała pozbywać się jej sprzętów. Kazimierz pojechał pod Warszawę do domu Oliwii. Chciał oddać Sławomirowi pieniądze, które tamten wręczył Ziutkowi. Dzień dobry. Zastałem pana Sławka? Nie ma go. Po co znowu pan przyjechał? Chciałem porozmawiać. O czym? Chyba wszystko zostało powiedziane. Proszę. Co to jest? Pan Sławek dał to pani rodzicom, Ale po co? no, żeby ich przekupić. Przekupić? Tak, żeby się z panią nie kontaktowali. No ale jak pani widzi, nie wzięli.
Agnieszka wróciła do mieszkania, gdzie czekała ją kolejna trudna przeprawa z synem. Tylko tutaj, przepraszam. Gdzie są moje rzeczy? Zastawiłam w lombardzie. Co? Za 600 zł będzie na pokrycie strat za rzeczy, które zniszczyłeś. Chcę tablet, chcę telefon. Dobrze, proszę bardzo. Masz zapasowy. Takie badziewie to sobie możesz wziąć. Chcę tamten. Przykro mi. Miłosz! Miłosz! Spokojnie. Ale twoje metody nie przynoszą żadnych efektów. Jest jeszcze gorzej. To dlatego, że Miłosz stracił poczucie bezpieczeństwa i przewagi nad wami. No i co to oznacza? No to oznacza tylko tyle, że będzie musiał się przyzwyczaić do funkcjonowania na nowych warunkach. Nie można odpuszczać, zaufaj mi. No nie wiem. Wie pani, sam jestem rodzicem, no, tym bardziej ich rozumiem. Czyli to samochód stoi przed domem. Dzień dobry. A to pan. Po co pan przyjechał? Chciałeś przekupić moich rodziców? Co? Nie no, ten facet ci jakiś bzdur nagadał. Ale Dajcie nam w końcu święty spokój. Pana, ja tylko No chciałem... co, ty chyba nie chcesz wrócić do tych alkoholików? przestań tak o nich mówić. Ale to jest prawda i ty dobrze o tym wiesz. No chcesz, żeby cię znowu ściągali w dół? Żebrali o litość? Chcesz znowu wpaść w depresję? Dosyć. A może warto dać sobie kolejną szansę? Niech się pan nie miesza. I nie zmusza mnie do tego, żebym upokarzał ich na oczach żony. Na razie to pan sam siebie upokarza. Ziutek i Grażyna na pewno popełnili sporo błędów wychowawczych, jak każdy rodzic. To nie był jednak powód, żeby ich przekreślać. Tadeusz postanowił porozmawiać z żoną na temat metod wychowawczych zatrudnionego przez nich psychologa. Jakoś nie widzę, żeby to przyniosło efekt. Wydaje mi się, że wyrzuciliśmy pieniądze w błoto. Daj mu czas. Bądźmy cierpliwi. Nie wiem, czy ma to sens. Nasze metody już i tak nie działały. A wizyty raz w tygodniu w poradni też nie przynosiły żadnych efektów. No tak się kończą te nowoczesne metody wychowania. Pobłażanie. Dzieciaki błażą na głowę. My byliśmy bici i żyjemy. No daj spokój. Dałbym mu porządnie w tyłek i by się skończyło. No tak, pięknie. Tylko, że bicie dzieci to jest oznaka słabości rodziców. Głupoty gadasz. Tak? Tylko, że to nie buduje szacunku, tylko strach. Ja tam. Tak? A ty szanujesz swoich rodziców za to, że cię bili? Bo ja nie. I na pewno nie będę biła naszego dziecka. No i masz za swoje. I ja też. Mariusz i Angelika obsługiwali klienta, kiedy w lombardzie pojawił się syn ich klientki Miłosz. Nie powinieneś być w szkole przypadkiem, co? Chcę tablet i komórkę, bo mnie ukradli i tu sprzedali. Mam umowę. A skąd ją masz? Zabrałem rodzicom. I tak ci tych rzeczy nie wydamy. Dlaczego? No bo nie jesteś pełnoletni. Nie ruszę się, dopóki mi ich nie oddacie. Dawaj tą umowę, zadzwonię do twojej mamy. Nie. I tak ją znajdę. I dobrze. Mam. Dobry? Dzień dobry. Co pana interesuje? No, chciałem pooglądać. Wiertarka. Ej, mały, stój! Wystarczyła chwila nieuwagi, żeby dzieciak zabrał z lombardu smartfona i tablet. Nie wiem, co sobie myślał, że mu się upiecze? No przecież mieliśmy namiary na jego matkę. Ej, kola. A co ty? Co ty? Ej! Mariusz, goń go! Gówniarza ukradł coś? Dobra, mały diabeł, ale i tak wiem, gdzie pobiegł. A skąd? No jego matka jest klientką u nas w lombardzie. A co się sprowadza, Kazimierz? No przywiozłem papiery od księgowej. A powiedz, co tam u Ziutków? Byłeś u ich córki? No byłem. No i co? Wygląda na to, że już jest po ptakach. O, kurczę. Próbowałem mediować między Oliwią a jej rodzicami, ale to nic nie dawało. Żeby się pojednać, potrzeba chęci obu stron.
Kazimierz nie przypuszczał, jak bardzo się mylił. Dzień dobry. Oliwka. Ziutek! A kogo to diabł? Mogę wejść? No chodź, proszę. Boże, myśmy tyle na to czekali. Ja nocami o tym śniłam. Oliwka. Córeczko, przyjechałaś. Dziecko drogie. Miłosz, co ty zrobiłeś? I gdzie masz plecak? Powiedz mi, chłopie, skąd to masz? Skąd masz tableta? Miłosz, pan do ciebie. No, to ty okradłeś Lombard, co? No i co z tego? I tak nie pójdę do więzienia. No i co teraz? Albo dacie państwo sprzęty, albo pieniądze. W przeciwnym razie będę musiał wezwać policję. Pieniądze nie wchodzą w grę, ale sprzęt wróci. Nie! Miłosz, będziemy musieli zapłacić tak czy inaczej. Stracisz coś innego. Nie! No to w takim razie będę musiał zawiadomić policję. Nie, błagam pana. Dobra. Miłosz, pójdziemy na układ. Oddasz jeden sprzęt, a jeden zatrzymasz i wykupimy, kiedy zmienisz zachowanie. A co jeśli nie? No to pan będzie musiał zawiadomić policję i wszyscy będziemy mieć kłopoty i tak bez końca. Oddaj panu rzeczy. Miłosz. Dobry wybór. Myślę, że się jakoś dogadamy. Tamci ludzie mieli naprawdę wielki problem wychowawczy z dzieciakiem. No, poszedłem im na rękę. Wziąłem pieniądze za tablet, a smartfona wziąłem do Lombardu. Córeczko, my nic od ciebie nie chcemy. Tylko żebyś była szczęśliwa. Nie zawsze było z nami lekko, ale chcieliśmy dobrze. Przepraszamy cię za nasze błędy. Ale nie myśl o nas źle. Czasami przyślij kartkę. Patrz, Oliwka. Album. Widzisz, jaka byłaś rozkoszna? Czyż nie piękna? O Boże, moje dziecko. Piękną mamy tą naszą Oliwkę, prawda? No zobacz tam. Na kucyku. Pamiętasz tą poduszeczkę różową? A tutaj? Pamiętasz w Borach? Bawiliśmy się w chowanego? Ojej. Spodziewamy się kogoś? Nie. Widzisz? Dlatego jesteś modelką. A pan co tutaj robi? No, proszę. No tak. Wiedziałem, że cię tu znajdę. Wyjdź. Posłuchaj, Nie, wynoś się. poczekaj, masz rację. Ty i ten pan z Lombardu. Może trzeba się zmierzyć z przeszłością. No źle zaczęliśmy. Chciałem państwa przeprosić za próbę przekupstwa i nie tylko. Przeprosiny przyjęte. Panią też bardzo przepraszam. No dobrze. Przyjęte. Przeprosiny. Po prostu bałem się o Oliwkę. Rozumiemy. Słuchajcie, dzisiaj schabowy na obiad. Zapraszam serdecznie. Co wy na to? Co? Oliwka? No też się cieszę. Agnieszka i Tadeusz zauważyli postępy w zachowaniu swojego syna. No, tutaj możesz zbić. Jeszcze jedno. Świetnie. Nie wierzę w to, co widzę. Bardzo ważne jest, żeby znaleźć wspólne aktywności z dzieckiem, zaangażować je. Ale my już nieraz próbowaliśmy. I albo Miłosz nie chciał, albo w końcu urządzał jakiś cyrk. Od tej pory będzie inaczej. No, tylko że my już nieraz mieliśmy nadzieję. Tak, tylko że to zawsze wy byliście przeciwnikami Miłosza. Teraz tym przeciwnikiem jestem ja, wy stoicie jakby po jego stronie. To oczywiście duże uproszczenie, ale tak to mniej więcej wygląda. Obyś miał rację.
Będzie pewnie kilka kryzysów, ale dojdziemy do celu. Małymi kroczkami, ale dojdziemy. Następnego dnia Agnieszka i Tadeusz przyszli do Lombardu, żeby zastawić biżuterię. To są pamiątki po mojej babci. A chcecie państwo za nie wykupić smartfon? Nie. Nie, po prostu chcę mieć na opłacenie psychologa, który z nami mieszka i pomaga ułożyć dziecko. Zaraz. To tamten pan. To nie był pani mąż? Nie. Przecież ja jestem mężem. Pan Igor jest nianią. Nianią? Tak. No tak, to jest wykwalifikowany psycholog dziecięcy z bardzo dużym doświadczeniem. Mieszka z nami, pomaga nam, koryguje, po prostu pokazuje, jak działać. Drogi, no, ale sami już nie dawaliśmy rady. Bo państwo pewnie myślicie, że ja jestem złą matką, że nie umiem wychować syna, ale ja po prostu już byłam bezradna. Ale popełniliśmy pewne błędy, ale to już się później nawarstwiło. Ale że aż tak? No, Miłosz miał kłopoty w szkole. A my chodziliśmy z nim do psychologa, ale to i tak nie skutkowało. No bo takie spotkania raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie, to naprawdę nie mają Ale sensu. teraz chyba wszystko już jakoś się poukładało. Syn tamtych ludzi był faktycznie problematyczny. Dobrze, że zdecydowali się na pomoc fachowca. Ziutek i Grażyna postanowili podziękować Kazimierzowi za wstawiennictwo w sprawie ich córki Oliwii. Panie Kazimierzu! Panie Kazimierzu! Panie Kazimierzu, No dzień dobry, a co się stało? udało się! No, chcieliśmy panu podziękować. Ale co się udało? No z naszą Oliwką! No, jak pan to zrobił? Ona do nas przyjechała No i ten Sławomir też. i razem żeśmy nawet zjedli obiad. No, i jeszcze od serca sobie pogadaliśmy. Nie było łatwo, ale chyba odzyskaliśmy córkę. No to się bardzo cieszę, naprawdę, bardzo się cieszę. Ojej. prawda jest daleko, ale jest. Panie Kazimierzu, niech pan popatrzy, jakie to piękne, prawda? W naszym domu cała nasza rodzina. No, piękne. No ładnie. Dziękujemy. Och, dziękujemy. W następnym odcinku uzbrojony bandyta napada na Lombard. Zamknij się! Nie ruszajcie, to jest napad! Mamy pieniądze. Biżuterię, wszystko. Już! Adek spotyka Ryżego na sali treningowej Pawła Nastuli. Co on tutaj robi? Przyszedł na trening. Potrenowałeś, Leszczu? Dobrze, rozgrzałeś mi mistrza. Będzie lepszy trening. To jego też trenujesz? Dbam o poziom walki, żebyście się nie bili jak pod remizą. Iwo postanawia popełnić samobójstwo. Wszystko dla ciebie zostawiłem. Byłaś całym moim światem. Ja to wszystko naprawię, zobaczysz. Przepraszam cię. Nie wierzę ci. Będziemy razem, obiecuję ci. Kłamiesz! Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.